Piękny las, piękny teren, ale już nie taki piękny grunt. Dla przeciętnego poszukiwacza taka ładna, fajna ziemia w sumie nie oznacza nic. Oprócz tego, że jest niby zwykłą ziemią. Po dostrojeniu się detektora metali do takiego gruntu uzyskujemy informację o dostrojeniu o wartości -87, -86, czyli wszystko w porządku. Niestety, nie jest w porządku, ponieważ ten grunt ma dodatkowo bardzo złe własności magnetyczne. Co to oznacza? Tylko nieliczne detektory metali są w stanie podać kolejną informację o tym, że grunt prócz przewodności posiada mocną odpowiedź magnetyczną, a z kolei wiedza operatora, który wie, że w gruncie magnetycznym przedmioty kolorowe uciekają bardzo w stronę żelaza, albo często są po prostu identyfikowane jako czyste żelazo. Wiedza operatora pozwala na pewne ruchy, które wspomagają identyfikację. Można na przykład po odnalezieniu każdego żelaza punktować takie żelazo, aby wyciągnąć kolor, natomiast jest to bardzo uciążliwe, zwłaszcza w terenach, gdzie jest bardzo dużo żelaza. Do każdego sygnału trzeba wracać, punktować itd., itd. I stąd między innymi powstał multifiltr. Czym jest multifiltr? O tym Wam opowiem. Teraz jeszcze Wam tylko chwilę opowiem, jak sprawdzić, czy gleba, w której przychodzi nam pracować, jest magnetyczna, czy nie. Jak to sprawdzić, nie mając takiej informacji, którą może nam dać detektor metali. Jednym z sposobów stwierdzenia, czy gleba ma jakieś własności magnetyczne, jest na przykład taki sposób sprawdzenia na magnes. Można trochę pokruszyć na przykład na jakąś chusteczkę. Bierzemy magnes neodymowy. Nie wiem, czy będzie widać. Widzicie? Co się dzieje? Ile jakichś drobiazgów się przykleja do magnesu? Ta gleba jest glebą o właściwościach magnetycznych dodatkowo. Prócz własności przewodzących, ta gleba ma również własności magnetyczne. Własności magnetyczne powodują to, że przedmioty kolorowe niestety uciekają w stronę żelaza i często są identyfikowane jako czyste żelazo. Pokażę Wam, o co w tym chodzi. Zacznę od testu na takiej blaszce ołowiowo chyba cynkowej. I tą blaszkę zakopię na około 15 cm. Włożę do tego gruntu magnetycznego o własnościach magnetycznych. Ustawienie fabryczne monety. Jedyną zmianą jest zmiana tonów na relikty 1, aby osobny dźwięk otrzymywać na żelazo, osobny na kolor, abym wiedział, czy detektor obiekt identyfikuje jako żelazo, czy jako kolor. Jest tu zakopana ta blaszka kolorowa i zobaczymy. Multifiltr jest wyłączony, a standardowy filtr gruntu jest numer 3. Przy szybkim machaniu, jakbym po prostu szedł przez las, słyszę żelazo. Jak się wpunktuje, detektor jest w stanie wyciągnąć z tego kolor, ale ja wiem, że tu jest zła gleba magnetyczna i obiekty należy punktować, ale normalnie jakbym szedł, słyszę żelazo, włączyłem teraz multifiltr, szybko macham, szeroko i wyłączyłem teraz multifiltr. Taka różnica jest pomiędzy multifiltrem włączonym a wyłączonym. I taka też jest zasada działania multifiltra. Jego zasadą działania jest to, aby w gruntach ciężkich, między innymi magnetycznych, tak zwanych zmineralizowanych, wyciągał więcej informacji o przedmiocie kolorowym z obiektów kolorowych, dzięki czemu chodząc i machając szybciej detektorem metalu, jesteśmy w stanie więcej usłyszeć przedmiotów kolorowych, które normalnie byłyby zidentyfikowane jako żelazo. Niestety wiele gleb o własnościach
magnetycznych ma taką przypadłość, że metale kolorowe wrzuca do identyfikacji żelaza. Temat bardzo ciekawy, kiedyś go osobno poruszę, warto aby wiedzieć. Natomiast po to powstał multifiltr w Brutusie Atrexie, aby wyciągać właśnie te obiekty. No, mam nadzieję, że się podobało i trochę wiedzy zyskaliście. Multifiltr